Chyba dziwniejszego uczucia nie miałem jechać 280 na ścianę. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda profesjonalna hamownia samochodowa, taka, na której możecie zmierzyć swój samochód, ale również i motocykl. Cyferki cyferkami, wykresy wykresami, ale wiadomo, liczą się umiejętności. Chciałbym dzisiaj sprawdzić moc swojego samochodu, czy trzyma zdrową serię oraz sprawdzić, czy wszystkie parametry silnika są w normie. M2 posiadam od 2 lat, zrobiłem ją około 30 000 kilometrów bezawaryjnie, więc mam nadzieję, że ten silnik jest w dobrej kondycji i pokaże dzisiaj tą faktyczną, prawdziwą moc, jaką powinno mieć, czyli 410 koni i około 500 Nm momentu. Znajdujemy się na stanowisku pomiarowym, które stanowi jakby część naszej firmy. Tutaj na miejscu produkujemy hamownię i tym się zajmujemy na co dzień, ale dla celów demonstracyjnych potrzebujemy takie stanowisko, gdzie możemy pokazać możliwości naszych produktów i w tym momencie planujemy również troszkę rozszerzyć działalność firmy również o możliwość komercyjnego wykonywania pomiarów na naszych hamowniach. Każdy samochód, który do nas trafia, przed badaniem musimy sobie poddać takiej wizualnej inspekcji, głównie chodzi o stan opon, żebyśmy mieli pewność, że tutaj nie grozi nam żaden wybuch, nie jest spodziewany. Samochody na hamowni rozpędzamy czasami blisko do 300 km na godzinę, więc naprawdę może się coś wydarzyć niespodziewanego. Po takiej inspekcji wizualnej wjeżdżamy samochodem na hamownię. Dokonujemy jego ustawienia wstępnego, czyli takiego osiowania względem hamowni. I następnie przystępujemy do mocowania go pasami. Rozpędzamy się czasami do 300 na godzinę, więc to mocowanie pojazdu jest niesłychanie istotne i powiedziałbym kluczowe nie tylko do tego, żeby było bezpiecznie, ale również do tego, żeby wyniki pomiaru były miarodajne. Po mocowaniu samochodu dokonujemy takiej kalibracji obrotów pomiędzy obrotami silnika a obrotami rolki hamowni. Mówiąc wprost, hamownia musi wiedzieć, jakie są obroty silnika. Ta kalibracja może się odbywać w sposób ręczny lub bezpośrednio otrzymujemy te informacje ze sterownika silnika. Wprowadzamy dane samochodu do naszej bazy danych, przygotowujemy wszystkie te kwestie kalibracyjne, czyli uwzględniamy inercję kół, uwzględniamy inercję silnika, straty skrzyni biegów. Kiedy już wszystko jest prawidłowo wpisane, możemy dokonać takiego typowego pomiaru. Mamy tutaj hamownię podwoziową, obciążeniową. Jest to najwyższy model z naszej oferty. Wyposażony w 2 hamulce elektrowirowe, po jednym na każdej z mierzonych osi. Każdy z hamulców może generować do 2000 Nm. Jest to dosyć sporo momentu. Można powiedzieć, że możemy sprawdzić trwałość przegubów czy półosi w samochodzie, gdybyśmy chcieli wykorzystać pełen zakres momentu. Hamownia dla samochodów zarówno z napędem na jedną oś, jak i na 2 osie. Wyposażona w mechaniczny system łączenia tych osi, dzięki temu mierzymy wszystkie najnowsze samochody wyposażone w bardzo zaawansowany system i bardzo czuły system kontroli trakcji, gdzie wszystkie koła muszą się po prostu kręcić z tą samą prędkością. My nawet w samochodach z napędem na jedną oś możemy wymusić, żeby koła nie napędzane kręciły się z tą samą prędkością, co koła napędzane, czyli symulujemy w 100% warunki drogowe. Hamownia się najczęściej kojarzy z takimi typowymi pomiarami funkcji przyspieszenia, gdzie wynikiem jest wykres i w wyniku czego otrzymujemy pełną charakterystykę silnika. Operator hamowni ma pełną swobodę w tym, jak hamownia obciąża samochód i dopasowuje to obciążenie stricte pod swoje potrzeby. Śmigając przez blisko 10 lat dość mocno zmodyfikowanym samochodem Seatem Ibizą Cuprą z silnikiem 1.9 zrobionym na około 230 koni i tylko 400 momentu, często miałem pytania, czy ta Cupra faktycznie ma 300 koni, no i nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Dzisiaj postaram się Wam rozwiać jakieś wątpliwości co do hamowni, czy ważne są cyfry i liczby, czy ważna jest faktycznie prawdziwa moc, taką, którą ten samochód generuje, a nie taka, która jest pokazana gdzieś na wykresach, bo miałem takie sytuacje, że ja mając świadomość, że mam 230, ścigałem się z samochodami, które mają rzekomo 300, no ale te samochody wcale nie miały tych 300, bo jechaliśmy naprawdę dość równo.
No nie ukrywam, że mamy kilku tunerów, którzy już nas odwiedzają ze swoimi projektami. Najczęściej są to samochody do driftu. Taki najmocniejszy, który sobie przypominam akurat u nas na tej hamowni, miał dobrze ponad 900 koni, a i blisko 1400 Nm. Żeby było ciekawiej, też w nadwoziu BMW M2. Mnóstwo się u nas przewija z samochodów japońskich. Czasami się zdarzają naprawdę takie rodzynki, których trudno na ulicy dzisiaj znaleźć. Więc jest czasami bardzo ciekawie. Mieliśmy Nissana z silnikiem Bentleya. Wszyscy się zastanawiali, jak udało im się to upchnąć do środka. Samochód, o ile dobrze pamiętam, też miał dobrze ponad 800 koni. Także troszkę zabawek u nas się pojawia. Ale pojawiają się też samochody stricte seryjne, albo takie, które poddawane są takim typowym modyfikacjom, czyli tak zwanemu chip tuningowi. Wykonaliśmy dzisiaj 5 pomiarów BMW, otrzymaliśmy wyniki rzędu 412-415 koni, więc troszkę lepiej od wartości nominalnych, co tylko wskazuje na to, że silnik jest w dobrej kondycji, wykres jest powtarzalny, parametry zarówno i ciśnienia do ładowania, temperatury w dolocie i temperatury spalin, wszystko sobie zalogowaliśmy, wszystko jest znane. Tego się spodziewałem, że MK będzie miała parametry takie jak powinna, ponieważ nie robi żadnych problemów i naprawdę jeździ bardzo dobrze i jest, wydaje mi się, dobrą bazą pod jakiś większy, mocniejszy tuning. Nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś głupiego w tym odcinku, więc popatrzcie na to. Czy motocykl powinien tak dymić? Niekoniecznie. Polską CZ mierzyliśmy na drugim biegu. Moc, jaką uzyskała, to równo 9 koni mechanicznych. Dużo, mało, nie wiem, ale taka faktycznie jest jej moc. W zupełności wystarcza do poruszania się z prędkościami 70-80. Sport. Nawet można się rozpędzić do 100 na godzinę, ale ja tak raczej oscyluję w granicach 80 km na godzinę. Cała hamownia jest oczywiście ochlapana olejem. To znaczy, że jest olej jeszcze. Zaraz będziemy to sprzątać. CZ wizualnie reprezentuje bardzo wysoki poziom i standard odnowienia, natomiast silnik nie był remontowany. On jest tylko z wierzchu wyczyszczony i odlakierowany VHT bezbarwnym, tak żeby wyglądał estetycznie. Kolejnym etapem, na pewno niezbędnym, aby motocykl generował moc taką, jak ma w katalogu, trzeba by było wykonać remont. Zakładam, że trzeba umieć jeździć na hamowni też. Polska CZ jest typem motocykla, który zdecydowanie lepiej wygląda, można nacieszyć oko, niż jeździ, co pokazuje dzisiejszy wynik. CZ ma zrobione już 1070 km, więc wydaje mi się, że cel został osiągnięty. Można ją teraz odstawić do muzeum. Na zakończenie jeszcze mam dla Was prezent. Pierwsze 5 osób, które się zgłosi tutaj do ekipy z Dunore Volt, otrzyma darmowy pomiar samochodu lub motocykla. Czas operacyjny takiego pomiaru to około 2 godziny z podpięciem, z hamowaniem. 3 pomiary, umówmy się, że będą po prostu gratisowe. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które mają już samochód, mają motocykl i chciałyby sobie sprawdzić jego moc, przy okazji wykonać ładne zdjęcie i relacje na Instagram, ponieważ jest to warunek konieczny, aby pomiar był darmowy. Trzeba oznaczyć kanał Będę Jechał Szybko instagramowy w relacji.